Witajcie. Najczęstszym sposobem dla ochrony dróg oddechowych jest stosowanie masek czy też półmasek ochronnych. Ale czy wiecie, że istnieją dużo bardziej zaawansowane i profesjonalne metody? Sprawdźcie to w naszym kolejnym odcinku Akademii Horusa. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie systemy z wymuszonym obiegiem powietrza, które zastępują w niektórych pracach standardowe półmaski. Powiedz proszę na początku, wytłumacz naszym widzom, w jaki sposób działają tego typu systemy i w jakich sytuacjach je wykorzystujemy. Tego typu jednostki stosujemy najczęściej w sytuacjach, gdy są na tyle duże przekroczenia, że standardowa półmaska już pracownika nie chroni i to jest coś zbyt mało. Jednostki charakteryzują się tym, że pobierają powietrze z otoczenia, tłoczą nam je do użytkownika. Nie zawsze muszą być te przekroczenia, gdy jest praca ciężka, gdy to zapotrzebowanie użytkownika jest duże. Jednostka zaciąga powietrze i podaje pracownikowi i dzięki temu on nie męczy się tak szybko, bo to powietrze po prostu jest mu dostarczane. Nie musi zaciągać przez grubą warstwę półmasek. Pokażemy dzisiaj naszym widzom trzy modele, które 3M przygotował, od modelu najmniej do najbardziej zaawansowanego. Chciałbym, żebyś w skrócie omówił budowę tych aparatów. Jednostki Versaflo składają się z akumulatora, z filtrów, w zależności od rodzaju jednostki będą to filtry albo przeciwpyłowe, albo dodatkowo gazowe. Każda z tych jednostek jest wyposażona w osłonę przeciwiskrową oraz wąż oddechowy, który doprowadza powietrze do użytkownika. Na samej jednostce mamy kilka wskaźników. Będzie to stopień naładowania aktualny akumulatora, stopień zapchania filtrów oraz aktualnie ustawiony przepływ powietrza. Tutaj dodatkowo okienko nam pokazuje, jaki mamy założony filtr. Co ciekawego, jednostka zwiększa swoje obroty wraz ze zapchaniem filtra, czyli im bardziej będzie zapchany filtr, tym bardziej będzie tłoczyć powietrze, tak aby zawsze był ten sam przepływ doprowadzony do użytkownika. Jednostki przychodzą skalibrowane, od razu nie trzeba ich kalibrować, gotowe do pracy po rozpakowaniu. Jako takie gotowe zestawy można je zakupić właśnie, od razu przychodzi akumulator, ładowarka, wąż i zestaw filtrów, czyli dokupujemy na głowie i pracujemy. Dobrze, ale tak jak powiedziałem, mamy trzy modele, TR300, 600 i serii 800. Powiedz, czym się różnią te modele, bo rozumiem, zasada działania jest taka sama, tylko pewnie jakieś wyróżniki w każdym z tych modeli możemy wskazać. To jest taki jeden z pierwszych modeli, jednostka TR300. Jest przede wszystkim dedykowana dla branż budownictwo, szlifowanie, branża farmaceutyczna. Do jednostki można założyć tylko i wyłącznie filtry przeciwpyłowe. Są dwa rodzaje filtrów, filtr wstępny i filtr cząstek. Dodatkowo jest możliwość założenia osłony przeciwiskrowej, która przy szlifowaniu zabezpieczy jednostkę przed szkodliwymi iskrami. Dobrze, a wspomniałeś o tym, że ta jednostka TR300 ma tylko i wyłącznie możliwość zastosowania filtra przeciwpyłowego, czyli rozumiem, że dwa wyższe modele mają tutaj te możliwości znacznie większe. Wszędzie tam, gdy oprócz zapylenia występują szkodliwe opary, musimy zastosować jedną z tych dwóch jednostek. To jest jednostka TR600, to jest jednostka TR800. Jednostka TR600 wizualnie jest również nieco większa, z tego względu, że można do niej dołożyć pochłaniacz gazowy. Pochłaniaczy gazowych jest cała gama, w zależności od tego, przed czym chcemy się chronić. Czy to są opary organiczne, nieorganiczne, kwasy. Jednostka nas przed tym zabezpieczy. Jednostka TR600 jest wyposażona dodatkowo w 3 stopnie ustawienia możliwości przepływu powietrza. Jest to stopień standardowy, średni i najmocniejszy. I będzie to odpowiednio 185 litrów, 205 i 225 litrów powietrza na minutę. Czyli model TR300 ma 2 poziomy zwiększania prędkości, a model TR600 aż 3. Dokładnie. TR600 i TR800 są wyposażone w ten dodatkowy moduł, czyli mamy, tak jak mówisz, 3 prędkości tłoczenia powietrza. Ponadto różnicą między tą jednostką jest jeszcze taka, że jest tutaj wskaźnik rozszczelnienia nagłowia, czyli jeżeli będziemy mieli źle założony kaptur czy nagłowie, zapali nam się kontrolka, która zasygnalizuje nam, że trzeba to poprawić. Powiedz mi jeszcze, bo tak patrząc na modele TR600 i 800, one są bardzo podobne, ale różnią się takimi żółtymi elementami, tutaj obudowanymi baterie oraz te wloty węża. Dlaczego to tak wygląda? Tak, nie są one przypadkowe. Ta jednostka TR800 jest przystosowana do strefy 0, czyli do strefy zagrożenia wybuchem.
ruchem. Wszędzie tam, gdzie istnieje takie zapotrzebowanie, czyli branża paliwowa, lakiernie, strefa EX, i taka jednostka świetnie się nada. Te żółte oznaczenia w przypadku na przykład akumulatora jest to specjalna guma, czyli w przypadku gdyby się zdarzyło, że akumulator nam się odczepi, to spadnie na tą krawędź i nie spowoduje nam zaiskrzenia. Dodatkowo też akumulator tutaj jest mocowany imbusem, tutaj na zatrzask, także żeby uniemożliwić odpadnięcie tego akumulatora. Powiedzmy może jeszcze dwa zdania o komforcie użytkowania tych jednostek, bo jakby nie było, to jednak pracownik musi je na sobie w jakiś sposób nosić. Tak, pas w tych jednostkach jest w ten sposób skonstruowany, że rozkłada nam ciężar tej jednostki, który zresztą sam sobie jest niewielki, na całe plecy. Ponadto nie ma on żadnych zagłębień, rowków, więc bardzo łatwo się go czyści po zakończeniu pracy. Co jeszcze istotnego, może ona pracować przy dekontaminacji, przy normie IP54 oraz przy zanurzeniu do 1 metra w normie IP67, oczywiście przy użyciu wówczas specjalnych uszczelek. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do chyba najważniejszej kwestii w tym wszystkim, czyli do tego podawania powietrza, bo wspominałeś o tym, że kiedy filtry są zapchane, to jednostka wcale nie dostarcza mniej tego tlenu, ale nadgania jakby te opory związane z zapchanym pyłem. Chciałbym, żebyśmy pokazali, w jaki sposób to się odbywa. Jasne, już Ci pokazuję. Uruchamiamy jednostkę. Ona się tutaj w tej chwili kalibruje i za chwilę będzie gotowa do pracy. Pojawi nam się stopień zapchania filtra i stopień naładowania baterii oraz stopień przepływu powietrza, jaki wybraliśmy. A jak to działa, zobaczmy. Najlepiej sprawdzić to dotykając rurę. Dopływ. O, słyszysz, jak jednostka zwiększa swoje obroty. Czyli cały czas tyle samo litrów na minutę jest do użytkownika dostarczane. Za chwilę zmniejszy. Czyli im trudniej jest to powietrze pobierać, tym jakby silnik zwiększa swoje obroty i docelowo jakby ilość tego tlenu. Dokładnie, jeżeli cały będzie czas taka sama. Tak, filtr będzie coraz bardziej zapchany, to jednostka będzie z każdą minutą czy godziną zwiększać swoje obroty. Podsumowując, załóżmy, że jestem pracodawcą. Powiedz mi, dlaczego mam swojemu pracownikowi kupić właśnie taki sprzęt? Widzę, Łukaszu, że masz zarost. Nie mógłbyś pracować na przykład w zwykłej pumasce przeciwpyłowej czy wielokrotnego użytku, bo powstałyby nieszczelności, które sprawiałyby, żebyś pewna ilość substancji szkodliwej dostawała się do tego organizmu. Pracując w tych jednostkach ograniczamy to ryzyko niemal do zera. Ponadto pracownicy są znacznie bardziej wydajni, bo powietrze jest im podawane, nie muszą zaciągać przez włókniny i przez to nie robią tak często przerw, mają taką, mówiąc potocznie, mikroklimatyzację. I tak naprawdę taki sprzęt bardzo szybko się zwraca. Mnie przekonałeś. Jak słyszeliście, mnie Tomek już przekonał. Mam nadzieję, że i wy dacie się skusić i sprawdzicie najnowsze rozwiązania od 3M w zakresie ochrony dróg oddechowych. Tymczasem subskrybujcie nasz kanał na YouTube i obserwujcie na Facebooku, a na pewno będziecie na bieżąco z wszystkimi nowościami i ciekawostkami. Do zobaczenia, cześć!